Witam serdecznie na kolejnym odcinku z serii ADHD. Tym razem powiemy sobie, moi drodzy, o hipotezach etiologicznych, czyli nic innego, jak spróbujemy sobie przybliżyć temat przyczyn. Dlaczego w ogóle nasze dzieci mają właśnie to ADHD? I cały czas przypominam, moi drodzy, że to ADHD staramy się unikać jako określenie i stosować pełną nazwę, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z dysregulacją uwagi. To drogą wstępu, żeby nam się to utrwalało i wchodziło w krew, jeśli chodzi o samo nazewnictwo. W takim razie spróbujmy sobie na to jakoś odpowiedzieć. Wymieniamy, moi drodzy, tak naprawdę 3 takie wielkie obszary, które traktujemy jako te najczęściej wskazywane jako czynniki, czyli czynniki genetyczne, odmienna struktura mózgu, czy czynniki biologiczne. I to głównie jakby o tym będziemy mówić w kontekście właśnie ewentualnych przyczyn. Natomiast jedna ważna rzecz. Prawda jest taka, że mimo to, że od wielu lat prowadzone są liczne badania, powstają najróżniejsze teorie na temat przyczyn czy czynników ryzyka zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, to nadal nie mamy 100% pewności do żadnej z nich. Czyli żadne badania w 100% nie powiedziały, nie dały jednoznacznej odpowiedzi, że tak, ten jeden konkretny czynnik wywołuje zespół nadpobudliwości. Żadne też badania nie potwierdziły w żadnym miejscu na świecie, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest spowodowany na przykład spożywaniem dużej ilości cukru. Czasami mówią ludzie między sobą rozmawiając, bo ty go karmisz, pasiesz tylko i wyłącznie cukrem, on żyje na cukrze, więc dlatego jest taki pobudzony, dlatego wszędzie go pełno i aż go roznosi. Nie ma na to potwierdzenia, chociaż rzeczywiście wiemy, że cukier daje nam więcej energii, takiego powera, być może troszeczkę wpływa na nasilenie pewnego zachowania, ale nie wywołuje zespołu nadpobudliwości. Podobnie sama stymulacja wysokimi technologiami, tak? Czyli założenie, że jak dziecko siedzi bez przerwy i ogląda telewizję, gra w jakieś gry komputerowe na jakiejś konsoli, czy śledzi internet, albo generalnie nie robi nic poza oglądaniem telefonu, to także wywoła u niego zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Nie, drodzy Państwo, nie ma na to dowodów. Kolejna kwestia to ten aspekt rodzicielstwa, prawda? Niektórzy zarzucają rodzicom, że albo są zbyt wymagający, albo stosują tą strategię bezstresowego wychowania, czyli hulaj dusza i piekła nie ma, masz być szczęśliwy, rób co chcesz, albo z drugiej strony ja nie mam dla Ciebie czasu, więc dam Ci kolejny gadżet. Nie, to także nie wywołuje zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Ma wpływ na wiele aspektów życia i funkcjonowania dziecka, ale bezpośrednio nie wywołuje zespołu nadpobudliwości. Natomiast, moi drodzy, trzeba pamiętać, że wiele z tych czynników, o których teraz powiedziałam, może wpływać na nasilenie się pewnych objawów czy pewnych trudności, ale jednoznacznie nie wywołuje to zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Pamiętajmy też, moi drodzy, że prawda jest taka, że u każdego dziecka możemy doszukiwać się zupełnie innego podłoża ze względu na specyfikę, ze względu na to, że każde z tych dzieci ma innego rodzica, prawda? Środowisko, w jakim się wychowuje, czynniki wychowawcze, więc cała masa rzeczy będzie się na to składać i kumulować i jednocześnie wskazywać ewentualne właśnie podłoże wystąpienia trudności. Zatem kilka słów, moi drodzy, o każdym z tych aspektów, które powiedziałam na początku, zaczynając od czynników genetycznych. Przede wszystkim pamiętajmy, że cechy genetyczne, które każdy z nas posiada, one przede wszystkim wpływają na neurofizjologię i chemię określonych obwodów kontrolnych mózgu, co znaczy, że znowu dla każdego z nas będzie to coś innego. I oczywiście, nawet jeśli początkowo te czynniki, ta chemia naszego mózgu nie powoduje żadnych zmian zewnętrznych, to istnieje duża taka predyspozycja, że mimo wszystko prędzej czy później dojdzie do pojawienia się zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z powodu dalszych czynników środowiskowych, tak? Czyli tutaj może się dużo rzeczy zadziać. Natomiast na dzień dzisiejszy z różnych źródeł, z różnych badań wynika, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej ma tendencję do częstego występowania w rodzinach, tak? W których to zaburzenie występowało wcześniej. Czyli ni mniej, ni więcej te uwarunkowania genetyczne są wskazywane na aż 80%
Jednoznacznie też stwierdzono, przynajmniej na razie, że nie ma jednego genu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej jako czynnika wskazującego, że to zaburzenie po prostu się pojawi. Czyli nawet jeżeli zrobimy badania genetyczne naszego dziecka, to nie pojawi się u niego jeden konkretny gen, który wskazuje, tak, mamy tutaj bez najmniejszej wątpliwości zespół nadpobudliwości psychoruchowej, tak jak jest na przykład w przypadku zespołu Reta. Tutaj zachodzi w tym całym genotypie, w tej całej gospodarce hormonalnej także wiele różnorakich zmian, które bardzo często są nieprzewidywalne. I te zmiany genetyczne będą się przejawiały, czy przyczyniały się do tego, że pojawią się właśnie trudności w koncentracji uwagi, w nadpobudliwości, w wykonywaniu różnych funkcji wykonawczych. Absolutnie jest to możliwe. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy pewne dane, że na przykład mutacja genetyczna ADGRL3 jest powiązana w pewnym stopniu z ryzykiem pojawienia się zespołu nadpobudliwości. Podobnie geny, albo inaczej, różnego typu modyfikacje. I tutaj chodzi oczywiście o jakby najróżniejsze, jakbyśmy sobie przeanalizowali różne trudności genetyczne, one mogą się właśnie tutaj zadziać. Od tego, że pewne fragmenty, minimalne fragmenty naszego DNA są usuwane, albo ulegają zduplikowaniu, albo pojawiają się tak zwane zmiany de novo, tak? Czyli zupełnie, kompletnie nieprzewidywalne, nie wiadomo co, gdzie i kiedy, mogą zadziać się głównie tak naprawdę w tym obszarze układu dopaminowego, serotoninowego, prawda, czyli dopaminoenergicznego czy serotoninoergenicznego będą zmiany, na przykład w DRD4, w SLC6A3, czyli ten układ DAT1 albo DBH. To wszystko jest powiązane z ryzykiem pojawienia się zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Natomiast bardzo ciekawe takie badania też się pokazały, że jeżeli rodzice dziecka, zarówno mama i tata mają właśnie zespół nadpobudliwości albo mają zaburzenie neurorozwojowe w postaci spektrum autyzmu, albo jedno ma to, drugie to, czy jedno z rodziców ma podwójną diagnozę, być może nie ma diagnozy, ale ma zaburzenie, wtedy ryzyko, że pojawi się dziecko też z zaburzeniem neurorozwojowym zdecydowanie wzrasta. Mówimy tutaj o pierwszej linii dziedziczenia, czyli rodzice, ale także rodzeństwo rodziców, czy dziadkowie, prawda? W tych liniach mówimy o pewnej formie dziedziczenia. Są też takie badania, które pokazują, że w przypadku, to jest jakby statystyka pokazuje 1/3, gdzie u ojców, u których występuje właśnie zespół nadpobudliwości psychoruchowej, jest bardzo duża szansa, że co najmniej jedno z jego dzieci będzie wykazywało te same objawy, które właśnie wiążą się z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Co dalej? To czynniki związane z układem nerwowym. Tutaj, moi drodzy, mamy duże też takie propozycje niejako etiologiczne. Natomiast w zależności od tego, jaka pracownia, którzy klinicyści, które badania czytamy, może się to nieco różnić, natomiast we wszystkich nich pojawia się jedna i ta sama teza, mianowicie poszczególne struktury mózgu, układu nerwowego osób z zespołem nadpobudliwości nie rozwijają się w równym tempie, tak? Czyli mamy dużą dysharmonijność, czyli dojrzewanie struktur mózgu odbywa się w sposób nieharmonijny. I teraz oprócz tego, że jedne struktury mogą dojrzewać wolniej, drugie szybciej, to tutaj jeszcze dochodzi ten czynnik związany z tym, że następują pojawiają się różne zmienne, jeśli chodzi o samą strukturę mózgu. I teraz również musimy dostrzegać to, że tych różnic w samym mózgu jest zdecydowanie więcej u osób z zespołem nadpobudliwości niż u osób neurotypowych. I teraz liczne badania i jakby z tą tezą najwięcej badań jakby sugeruje, że tak właśnie jest, mianowicie duże różnice strukturalne w obszarach kory przedczołowej, gdzie uważa się, że właśnie ten obszar w mózgu osób z zespołem nadpobudliwości są po prostu mniejsze i dojrzewają wolniej.
W związku z tym przekłada się to na liczne zakłócenia funkcji wykonawczych, takich jak uwaga, kontrola impulsów, planowanie, organizacja, podejmowanie decyzji, zarządzanie czasem. Czyli zobaczcie, wymieniamy czynniki, które są najczęstszymi objawami właśnie przy zespole nadpobudliwości. Kolejna rzecz, która nawiązuje też do tych czynników układu nerwowego, to to, że w takiej sieci strukturalnej, która nazywa się siecią trybu domyślnego, w skrócie DMN, mamy, moi drodzy, w przypadku osób właśnie z zespołem nadpobudliwości zdecydowanie większą aktywność niż w mózgach osób neurotypowych. Stąd mamy bardzo duży wpływ na dysregulację uwagi, czyli nasze dziecko może mieć duże kłopoty z tym, aby skupić się na zadaniach, które tej uwagi bardzo wymagają. A więc na przykład praca domowa, czytanie lektury, lekcje w szkole. I teraz uwaga, ta dysregulacja uwagi wskazuje na to, że tu nie chodzi o całkowity brak uwagi i koncentracji, a jej zakłócenie. I dotyczy to głównie tego, że ta uwaga się osłabia tylko wtedy, kiedy dane treści, które dziecko ma przyswajać, są poza jego fokusem, czyli jego zainteresowaniem. W przeciwnym razie, jeżeli dane treści dotyczą tego, czym dziecko akurat się interesuje, będą wskazywały na wysoki poziom uwagi. I teraz tutaj jeszcze w odniesieniu tak naprawdę do tej niezwykłej aktywności tego obszaru DMN, również naukowcy zauważają, że mamy pewne trudności z funkcjonalną łącznością w innych sieciach w mózgu. Ni mniej, ni więcej chodzi o to, moi drodzy, że w poszczególnych obszarach mózgu następują niewystarczająco jakościowo połączenia. Chodzi o to, że my mamy słabe połączenia między różnymi obszarami mózgu. To znaczy, że przepływ informacji z obszaru na przykład znajdującego się z tyłu mózgu do tej przedniej części mózgu choćby nawet, czy wymiana między prawą a lewą półkulą mózgu jest niewystarczająca, dlatego że połączenia są jakościowo słabe, albo w ogóle te połączenia nie występują. Dlatego też ta sieć wykonująca zadania, wymagająca uwagi, a dodatkowo wykorzystująca zasoby łączności funkcjonalnej, po prostu jest za słaba w przypadku osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Kolejne odkrycie naukowców wiąże się z tym, że w przypadku właśnie zespołu nadpobudliwości my mamy, moi drodzy, taki wysoki poziom połączeń funkcjonalnych w tych obszarach mózgu, które stanowią część tak zwanego mechanizmu systemu selektywnej uwagi wzrokowej. Chodzi o to, że ze względu właśnie na tą aktywność w tym obszarze dziecko ma taki kłopot niejako z określeniem tego, co w danej chwili należy jakby wziąć za taki główny cel i na tym się najbardziej skupić. I właśnie ta nieregularna łączność między poszczególnymi obszarami w mózgu doprowadza do tego, że dziecko może skupić się na tym, co widzi, ale na czymś totalnie bardzo nieistotnym, a zwróciło na to uwagę tylko dlatego, że zaistniał jakiś bodziec wzrokowy, który po prostu znalazł się w polu widzenia naszego dziecka i przykuł jego uwagę, a jednocześnie zakłócając uwagę w pozostałym jakby obszarze, który jest szczególnie istotny. Dodatkowo tutaj mamy też takie wskazówki, że móżdżek, hipokamp i między innymi ciało migdałowate jest mniejsze u dzieci z zespołem nadpobudliwości. I teraz biorąc pod uwagę, za co odpowiada móżdżek, a on bierze udział w różnorakich funkcjach, szczególnie związanych z regulacją ruchu, to znaczy, że jeżeli my mamy kłopot w tym obszarze, bo ten móżdżek jest mniejszy, to znaczy, że my mamy zdecydowanie większe trudności z wyregulowaniem właśnie motoryki, prawda? A więc będzie to szczególnie mocno wskazywało między innymi na objawy z nadruchliwością, prawda? Jeśli chodzi o zespół nadpobudliwości, ale także mamy też trudności związane z wyhamowywaniem pewnych reakcji motorycznych. I znowu, skoro mamy mniejsze zdolności do tłumienia działań zakłócających w danym zadaniu, w danej aktywności, którą oczekuje się, że
wykonamy, to znaczy, że takie siedzenie na lekcji, jeszcze nie daj Boże w ciszy i bez ruchu, jest dla takiego dziecka bardzo mocno utrudnione. Dziecko sobie nie radzi z taką sytuacją. Ten mniejszy hipokamp i ciało migdałowate z kolei będą upośledzały regulację pamięci, emocje i zachowania. I stąd na przykład będą duże trudności na przykład z pamięcią krótkotrwałą. Zauważcie, że sporo dzieci właśnie z zespołem nadpobudliwości niby coś usłyszało, ale za chwilę nie wie, o co chodzi. My prosimy, żeby dziecko coś wykonało, a ono już nie pamięta, że miało wynieść śmieci. Więc to się wiąże właśnie z tym, co dzieje się na poziomie układu nerwowego, a nie dlatego, że nasze dziecko nas nie słucha, czy jest po prostu niegrzeczne. W zespole nadpobudliwości istnieją też absolutnie zdecydowanie większe luki między rozłożeniem między neuronami niż w mózgach neurotypowych. To znaczy, że skupiska neuronów znajdują się w poszczególnych obszarach i w jednym może być ich bardzo dużo, potem jest duża przestrzeń, gdzie tych neuronów w ogóle nie ma, albo są bardzo rzadkie. I te przestrzenie między tymi neuronami są wypełniane niejako przez neuroprzekaźniki i to one niejako odpowiadają za przekazywanie wiadomości. I teraz zobaczcie, w mózgu każdego człowieka istnieją 4 ścieżki, które umożliwiają transport dopaminy. To jeden z neuroprzekaźników, które występują u człowieka. I te ścieżki transportują tą dopaminę z jednego regionu do drugiego po to, aby przekazywać też bardzo ważne informacje potrzebne do funkcjonowania. Spośród 4 szlaków dopaminowych uznaje się, że 2 z nich upośledzają funkcje poznawcze właśnie w zespole nadpobudliwości. I te 2 szlaki to między innymi ścieżka nagrody dopaminowej, która, moi drodzy, sprawia, że w momencie, kiedy doświadczamy czegoś przyjemnego, to może być jakaś sytuacja społeczna, to może być przyjemność w postaci takiej, że zjedliśmy coś pysznego, albo usłyszeliśmy fajną piosenkę i tak dalej, i tak dalej. No w zależności, jak ja to mówię, co kogo kręci, tak? Wówczas na tej drodze uwalnia się bardzo duża ilość dopaminy, która po prostu daje nam uczucie przyjemności, euforii, satysfakcji, szczęścia, prawda? I to uczucie danej przyjemności jest wzmacniane przez połączenia między częścią mózgu, która właśnie przetwarza przyjemność, a hipokampem, który odgrywa rolę w zapamiętywaniu. I teraz my pamiętamy dany bodziec, czy to jedzenie, czy właśnie dany dźwięk, czy jakiś zapach, czy jakąś sytuację, która jakby kojarzy nam się z tym uczuciem fajnym, przyjemnym, szczęściem, przyjemnością. W związku z tym motywuje nas do tego, żeby po to znowu sięgać, tak? Czyli znowu chcę zjeść tego samego cukierka, znowu chcę wąchać te same kwiaty, czy założyć odzież w tym samym na przykład jakby płynie, które były płukane w danym płynie. No, dla każdego będzie to coś innego. Natomiast w przypadku zespołu nadpobudliwości tu mamy pewien problem. Natomiast mamy też drugi szlak, który jest tym obszarem, który łączy właśnie obszary bogate w dopaminę z korą przedczołową. To jest tak zwana ścieżka mezokortykalna. I ten obszar, ta ścieżka wiąże się z tym, że jest przekazywana dopamina tym szlakiem i wspomaga korę przedczołową. Czyli co wspomaga? Funkcje wykonawcze. Pamięć, funkcje poznawcze, pamięć roboczą, podejmowanie decyzji. I teraz te obie ścieżki, które przed chwilą Wam opowiedziałam, one ulegają pewnym zakłóceniom w przypadku mózgu z nadpobudliwością psychoruchową i niestety bezpośrednio upośledza funkcje poznawcze i motywacyjne w trakcie działań właśnie człowieka. W związku z tym zakłócenia będą wynikały z takiej nieprawidłowej liczby transportów dopaminy właśnie w mózgu. Ten transport dopaminy to oczywiście białko, prawda? Białko, które odpowiada za usuwanie dopaminy albo wypełnianie szczelin między neuronami właśnie po to, żeby przerywać transmisję dopaminy. I teraz zwiększona liczba tych transporterów może doprowadzać albo do niskiego, generalnie doprowadza do bardzo niskiego poziomu dopaminy w mózgu. I teraz zobaczcie, my mówimy o tym, że
W przypadku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej stosujemy przede wszystkim terapię i to jest bardzo istotne. Terapia, która powinna być skierowana do dziecka, ale także do głównych opiekunów, czyli rodziców, bo oni też muszą rozumieć, z czym boryka się dziecko. Druga kwestia, bardzo często, a już w przypadku dorosłych to jest główna ścieżka leczenia, to farmakologia, prawda? I stosowanie leków właśnie w przypadku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, to jest właśnie, często są to leki, które mają taką zdolność pobudzającą po to, aby z jednej strony zmniejszyć objawy zespołu nadpobudliwości i wyhamowywać wychwyt zwrotny dopaminy, czyli usuwać nadmiary tej dopaminy. Stąd też mamy różnego typu też leki. Kolejna kwestia to inne czynniki, które nazywamy czynnikami biologicznymi albo środowiskowymi, które są wskazywane jako te czynniki, które nie wywołują bezpośrednio zespołu nadpobudliwości, natomiast mogą wpłynąć na nasilenie, na ekspozycję właśnie głównych objawów zespołu nadpobudliwości. I moglibyśmy tutaj wymienić różnego typu powikłania, nieprawidłowości okresu prenatalnego przez nieprawidłowości czasu porodu, tak? Czyli przedwczesny poród, niedotlenienie w trakcie porodu, bo na przykład poród był kleszczowy, czy pośladkowy, czy jakiekolwiek inne trudności się pojawiły i wówczas mogło dojść do mikrouszkodzeń mózgu albo niedokrawień mózgu, co sprawiło właśnie, że akurat dana struktura mózgu, choćby tej kory przedczołowej, została po prostu uszkodzona. Także, moi drodzy, wspomina się różnego typu rodzaje padaczki, w której również następuje uszkodzenie mózgu, a miało to miejsce na przykład w macicy, tak? Lub po ciężkim jakimś urazie głowy w późniejszym życiu. Tak samo wszelkiego typu używki, toksyny, wszelkiego typu substancje psychotropowe, które były spożywane przez mamę w okresie ciąży, mogły wpłynąć na uszkodzenie struktur korowych mózgu. Są także takie wskaźniki, opinie, tezy, że różnego typu na przykład pestycydy, które wiążą się z takimi różnymi związkami chemicznymi, mogą wpływać czy zwiększać ryzyko i wskaźniki występowania zespołu nadpobudliwości, szczególnie jeśli na przykład kobieta w ciąży miała wyższy poziom na przykład fosforanów w moczu. Wtedy jest większa szansa na to, że właśnie kobieta urodzi dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Tak czy siak można powiedzieć, drodzy Państwo, nie mamy nadal jednej konkretnej teorii, tezy, czynnika, który 100% potwierdzi, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej z dysregulacją uwagi wystąpi, bo dziecko miało takie czy inne jakby podłoże, czy taki czynnik u niego wystąpił. Prawda jest taka, że bez względu na to, co jest podłożem, nie możemy zapominać, że w tym wszystkim najważniejszy jest pacjent, czyli dziecko, nastolatek, osoba dorosła, która bez wsparcia, bez odpowiedniej terapii, czasami farmakologii, po prostu będzie funkcjonowała nieprawidłowo, czyli będzie pogubiona, będzie miała wiele trudności, także wtórnych trudności właśnie w swoim życiu. A więc diagnostyka jest bardzo istotna. I potem po tej diagnostyce samo wsparcie dla pacjentów. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek.